Wtedy okazało się, że pomysł Adasia, żeby wyjechać do Paryża, bo oni mi nie dali skierowanie do wojska, a jemu zgodę na wyjazd do Paryża i ja nawet miałem trochę żalu, że wyjeżdżam. Wiem, tu już start, to się musi dziać. Ale on pojechał i okazało się, że to świetny pomysł, bo został naszym jakby ministrem spraw zagranicznych. Regularnie rozmawiałem z nim przez telefon, chociaż on głupiał przy tym telefonie, słuchając tych tekstów, jakie ja jawne nie, bo tam nadaje, że powielacze, właśnie takie powielacze, a nie inne powielacze, najważniejsze to powielacze, to, tamto, tamto. Niesłychanie. Ale on rozwinął tam działalność, którą mógł rozwinąć i co więcej, ja mogłem tak bez przerwy przez telefon pracować, bo okazało się, że to, że oni nam wyrzucili kupę ludzi na zachód, okazało się cudowne, bo ci ludzie wyrzuceni, zmuszeni do wyjazdu na zachód, Alik Smolar, Gienek Smolar, Janek Gross, najbardziej oni dwaj. Tych do tych to ja dzwoniłem noc, dzień non stop. Mały Piotrek, chyba tak się nazywa, syn Aliku, i jak się bawił w telefon, to brał słuchawkę, podnosił słuchawkę i mówił: halo, Jacek. W nocy, w środku nocy dzwoniłem, zamknęli to, tamto, wamto. I więc ten zachód tutaj niesłychanie mocno nam dzięki temu mógł zagrać, bo oni tam już mieli znaczenie, a Adaś na tym tle pruł do przodu. A najbliżej w tym czasie w związku z tym pracowałem z Antkiem Macierewiczem i z Piotrkiem Naimskim bardzo bliskośmy ze sobą pracowali, bardzo dużośmy dyskutowali. Ja mówię o tym dlatego, że wtedy, zaraz na samym początku KOR-u mi się wykrystalizował taki pomysł, ponieważ wykrystalizował on mi się najważniejszy dla tego wszystkiego. Niedawno profesor Lipiński właśnie mówił, że Kuroń go wymyślił, ale ja go wymyśliłem w dyskusjach z tymi dwoma chłopakami, to nie ulega żadnej wątpliwości. Napisałem to w myślach o programie działania, które napisałem jesienią 76 roku, czyli momentalnie po powstaniu KOR-u. I to była właśnie idea samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo samoorganizuje się do realizacji swoich własnych różnych zadań, swoich spraw, tych, jakie ta grupa społeczna ma kłopoty, takie próbuje sama rozwiązywać, a samoorganizując się ogranicza totalitaryzm. Że jest to droga skutecznej walki z totalitaryzmem, to, że społeczeństwo samo będzie załatwiać swoje różne sprawy oraz zmuszać władzę do ustępstw w różnych sprawach, w których się powoła. Napisałem to i wydawało mi się, że to po prostu zaraz ruszy. Zawołaliśmy KOR i za chwilę wszystko się poturla takimi różnymi tam grupkami, które w różnych sprawach będą podejmować. Nie przewidziałem zupełnie tego, że totalitaryzm jakby przez swój taki centralizm decyzji centralizuje również przeciwnika, bo po prostu ludzie, którzy mieli pomysły, przychodzili do KOR-u. I KOR obrastał różnymi pomysłami. I zaczęli się pojawiać współpracownicy w różnych miastach, w Łodzi, w Gdańsku. Tak poznałem Bogdana Borusowicza właśnie. Poznałem go trochę wcześniej przy jakichś tam okazjach, bo to tam wtedy ta młodzież taka dyskutująca, jakaś taka opozycyjna, czy tak trochę rozmawiała ze sobą. Ale na jej tego to przyjechał do mnie w nocy krótce po moim przyjeździe i powiedział: w Radomiu zdjęli, i podał kogo zdjęli, zbili, zdjęli i w ogóle. I wtedy nagle i mówi, a czemu oni? I rewidowali, szukali kasety z nagraniem z procesu, ale nie wzięli tej kasety. A dlaczego, skąd wiesz, że nie wzięli? A bo ja ją mam tu. A skąd ją masz? A bo ja tam byłem, powiedział Bogdan, bo ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, nie znałem jego talentu ucieczkowego. Więc w Gdańsku bardzo silna grupa i także dość prędko wszedł potem, znaczy później przy reformie Bogdan wszedł do KSS KOR, ale już był bliskim współpracownikiem KOR-u. Wtedy, czy nawet wszedł do KOR-u, Bogdan chyba wszedł do KOR-u jako właśnie delegat Gdańska i tak samo w Łodzi, Józek Śreniowski stamtąd wszedł.